Dzień dobry, kłaniam się nisko, tu Maciej z kanału Moto Wszystko. Podobno mamy w życiu tyle, na ile się odważymy. Pytanie, czy Wy odważylibyście się takim motocyklem do 125 cm3 pojechać na tripa 3-dniowego, na którym zrobicie ponad 1100 km? Ja się odważyłem i serdecznie zapraszam Was na materiał, w którym opowiem Wam o tym motocyklu, oczywiście w kontekście dalszego wyjazdu. Serdecznie zapraszam Was na ten materiał. Barton Classic 125 to jeden z najtańszych motocykli w segmencie do 125 cm3, czyli takich, na których możecie jeździć, posiadając kategorię prawa jazdy B od przynajmniej 3 lat. Bartonek, jak go żeśmy pieszczotliwie nazwali na tym wyjeździe, ma wygląd amerykańskiego choppera. Nawet tutaj, jak sobie zobaczycie na te naklejki Custom Factory Motorcycle Classic Style, nawet one świadczą o tym, że Barton chciał mu nadać wygląd takiego amerykańskiego choppera. Jak to wygląda? Wygląda całkiem nieźle. Oczywiście motocykl jest dość mały, natomiast nawet duże osoby jadąc na nim nie będą wyglądały jak na tak zwanym psie małej chihuahce. Klasyczna okrągła lampa z przodu z LEDowymi kierunkami. Tutaj w środku mamy jeszcze dwie żarówki typu bańka. Nie są to LEDy, więc to nawet nawiązuje do starej motoryzacji. Jeśli chodzi o wygląd, no to zaczniemy od baku. Bak taki ostro schodzący do dołu mieści 13 litrów paliwa, co jest bardzo dobrym wynikiem, bo biorąc pod uwagę spalanie, jakie udało nam się osiągnąć na tej trasie, czyli 2,7 litra, to jeżeli zalejemy tutaj na maksa te 13 litrów, to prawie 500 km uda nam się zrobić na jednym baku. No to jest wynik nawet dobry dla motocykli adventurowych, a co dopiero dla takiej małej 125. Z tyłu lampa LEDowa wygląda bardzo ładnie i nowocześnie. Z daleka, jak jedziecie po ciemku, to przebija się też to białe światło, które oświetla tablicę. Kierunki LEDowe, co bardzo istotne, mamy tutaj bagażnik z bardzo fajnymi uchwytami, który pozwala zamontować w dość prosty sposób obszerny bagaż, co pozwala tym motocyklem funkcjonować w dalszej trasie. Nie mamy tutaj też żadnej szybki, więc można byłoby stwierdzić, że ochrona przed wiatrem jest słaba lub żadna. Natomiast prędkość przelotowa, jaką osiąga się na tym motocyklu, to między 70 a 85 km na godzinę, tak żeby ten sprzęcik się nie męczył, więc przy takiej prędkości, no umówmy się, nie ma potrzeby zasłaniania się jakoś bardzo, tym bardziej jeżeli jedziemy w jakiś upalny dzień. Kanapa jest bardzo duża i obszerna, jak na motocykl w rozmiarze 125 cm i nawet jeżeli nawalicie tutaj dość obszernie bagażu, to będziecie mogli podjeżdżać sobie trochę do tyłu, trochę do przodu i podczas jazdy tą pozycję zmieniać. No kto dalej w trasie był, ten wie, że jechanie cały czas w jednej i tej samej pozycji jest po prostu bardzo męczące, więc na tym motocyklu jesteśmy w stanie też trochę do tyłu i do przodu się poruszać podczas trasy. To, co zapewnia całkiem niezłą wygodę, to są te sety. One są te pegi bardzo szerokie i są usytuowane w takim miejscu, że nie ma na tym motocyklu wymuszonej pozycji, czyli nie końcówkami palców się opieracie o tym, tylko całą stopą, nawet ta stopa jest tutaj na środku. No i można sobie do przodu, do tyłu nogę postawić, więc wygodnie całkiem można tym motocyklem podróżować. Hamulce niestety nie są najmocniejszą stroną tego motocykla i jak ktoś z Was jeździł kiedyś czymś szybszym, co ma lepsze hamulce, no to będzie tutaj troszeczkę
zawiedziony. Nawet jak jedziecie w mieście i rozpędzicie się czasami do tych dozwolonych 70-90 km na godzinę, to radzę brać większą odległość od poprzedzających aut, dlatego że można się zaskoczyć hamując tym motocyklem, dlatego że po prostu hamulce są dosyć słabe, motocykl mocno nurkuje jak hamujecie. Zawieszenie jest bardzo miękkie. Ja ważąc 76 kg przy ostrym rozpędzaniu się i hamowaniu byłem bez problemu w stanie zanurkować czy to w jedną, czy to w drugą stronę. Biorąc pod uwagę trasę, którą się w nim udaliśmy, no to trzeba przyznać, że to całkiem zdało egzamin i było całkiem nieźle. Do porównania mieliśmy też inne 125, które były bardziej w charakterze sportowym i siłą rzeczy w dalszej trasie były po prostu słabsze. No tutaj mamy zwykły widelec, tak jak widzicie, no dość mikrej średnicy są te golenie, natomiast chyba do takiego motocykla w zupełności wystarczą. Tutaj dwie sprężyny i małe amorki z tyłu. Ten z tyłu akurat jest trochę bardziej sztywny niż przód, więc całkiem nieźle to sobie radzi z tym motocyklem. Szczerze mówiąc, z tych wszystkich, które testowaliśmy, no to tym jechało się najbardziej komfortowo, no bo ta kanapa była najszersza, zawieszenie najbardziej miękkie, akurat prędkość przelotowa, przy której ten silnik się nie męczy, to jest między 70 a 85 km na godzinę. Dłuższe jechanie z prędkością w okolicach 100-105 km na godzinę, no troszeczkę ten silnik męczy. Mam wrażenie, że jest tu jakiś czujnik, który działa na temperaturę i jeżeli ona już jest bardzo wysoka, to tak jakby ta moc była kastrowana i nie można było rozpędzić go do pełnej prędkości. No i wtedy mimo odkręcenia roll gazu na maksa, to tak naprawdę motocykl nie przyspiesza. Ta moc niestety nie jest wystarczająca, żeby jeździć gdzieś tam po górach i pod górkę. Moim zdaniem we dwójkę jest w ogóle wykluczone jeżdżenie pod górę. Bagaż jeszcze, on waży pewnie z 25-30 kg maksymalnie. Natomiast z dodatkowym obciążeniem takim jak osoba ważąca 60 czy tam 70 kg, no to wydaje mi się, że bardzo ciężko będzie w tej trasie sobie poradzić. My jadąc w Bieszczadach pod górę, no to odczuwaliśmy, że tak powiem, już trudy. Ten osiołek bardziej może odczuwał trudy niż my wspinania się pod górę. Często trzeba było to robić na trzecim biegu, żeby po prostu ta prędkość nie spadała. Producent deklaruje spalanie na poziomie 2,4 litra na 100 km. No my osiągnęliśmy średnie 2,7, natomiast motocykl był zapakowany i nie jechał po płaskim, tylko duża część to były górskie podjazdy. Także to spalanie niewiele różni się od tego, które przewiduje tutaj producent. W motocyklu za 8,5 tysiąca złotych nie będziemy tutaj mieli nie wiadomo jakich fajerwerków. Obrotomierz jest analogowy. Te kwestie, które są cyfrowe, to mamy prędkość, wbity bieg, mamy trasę, którą zrobiliśmy jednym kliknięciem, możemy zobaczyć jaki jest całkowity przebieg. Mamy tu jeszcze podziałkę dotyczącą paliwa, natomiast równie dobrze mogłoby jej nie być, dlatego że ona wyświetla dowolne wartości. Jak mamy szansę przejechać 500 km na jednym baku, to przez 400 km pokazuje, że jest prawie maks, a potem od razu świeci się choinka 2, 3, 4, 5 i tak cały czas, więc to akurat na pewno do poprawki. Tyle jeśli chodzi o kwestie elektryczne i tego wyświetlacza, no nie ma tutaj za bardzo jakichś tam bajerów, map czy czegokolwiek. No w tej cenie też nie możemy spodziewać się, że coś takiego będziemy mieli. Manetki wyglądają całkiem porządnie. Tutaj są ciężarki, które korespondują z innymi chromopodobnymi elementami w tym motocyklu, więc wygląda to całkiem nieźle i pasuje. Grubość manetek jest bardzo przyjemna, nie czuję się, że jest to coś cienkiego, nieprzyjemnego. Zestaw przyrządów jest bardzo prosty i co ciekawe, tutaj ten kolor jest zupełnie inny niż na tej części. Tu mamy na czerwono, tu mamy, nie wiem, na turkusowo zielono, dziwne to trochę jest. Lusterka trochę nie pasują do koncepcji tego motocykla, dlatego że są takie bardziej adventurowe, bym je nazwał. No pasowałyby tutaj chyba bardziej okrągłe, jakieś podobne. Natomiast wszystko działa i funkcjonuje i ciężko się jest przyczepić. Jeszcze warto byłoby dodać akurat w tej kwestii, że mamy tutaj zapłon zarówno elektryczny, jak i nożny, co szczerze mówiąc w trasie, jak się
Gdzieś tam dalej jedzie, rozbija się namiot i czasami z takiego akumulatora motocyklowego ładuje się telefon, powerbanka bądź cokolwiek innego. To jak on nie pracuje, to akumulator akurat szybko się rozładowywuje. I w tym przypadku korzystanie z tej kopki jest naprawdę fajną rzeczą. Kopa przy fasole, żeby Wam pokazać, że to działa i całkiem nieźle się spisuje. Musimy tylko na luzik. Rozłożymy wajchę. Czekajcie, złożymy sobie podnóżkę, żebyśmy się nie zabili, nie przewrócili. Dobra, postawimy go na nóżkę. Jeszcze sobie posłuchacie, jak brzmi. Uwagi. Przechodząc teraz do silnika, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem, dość archaiczny. Jego protoplastą jest silnik z Hondy CB. Mamy tutaj wałek wyrównoważający i to jest akurat bardzo fajne w trasie, dlatego że w żadnym zakresie obrotów i prędkości nie czujemy po prostu wibracji. Jest dość gładko i to trzeba przyznać, że pokonywanie dużej ilości kilometrów tym motocyklem jest dużo bardziej komfortowe niż tych innych, którymi mieliśmy okazję na tym wyjeździe jeździć, także to na duży plus. Moc, czyli te niecałe 12 koni mechanicznych, to ona jest osiągana przy 9000 obrotów na minutę i tak naprawdę bardzo ciężko jest do tych obrotów dojechać, szczególnie jadąc gdzieś tam z dużym bagażem czy pod górkę. Ta moc daje możliwość podróżowania z prędkością maksymalną około 120 km na godzinę. Mi tym motocyklem udało się rozpędzić do 119 km na godzinę, no ale to już z pozycją na koziołka, czyli pochylona głowa do przodu, no i z górki. Bardzo trudno byłoby ten sprzęt rozpędzić do takiej prędkości bez dokonania takich zabiegów. Skrzynia biegów niestety nie należy do najprecyzyjniejszych i trzeba się czasami bardzo postarać, żeby ten bieg wbić wyżej. Szczególnie jak motocykl jest rozgrzany, bo jak jest zimny, to nie ma żadnego z tym problemu. Natomiast jak jest rozgrzany, to bardzo ciężko znaleźć jest luz pomiędzy jedynką a dwójką i dość trudno wbija się drugi i piąty bieg. No im jest goręcej, tym jest oczywiście ciężej. No i teraz w mojej ocenie jedna z najważniejszych rzeczy w tym motocyklu, która spowodowała, że w ogóle myśleliśmy o nim realnie, żeby go zabrać na takiego tripa. To jest ten bagażnik, który powoduje, że jesteście w stanie założyć tutaj każde uniwersalne torby, bo mamy tutaj dosyć szeroko i te torby oprą się na tym bagażniku, no i nie dostaną oczywiście do samego wydechu, który swoją drogą wygląda naprawdę dobrze. Dodatkowo, mając ten bagażnik tutaj, jak nałożycie trochę więcej bagażu, to zobaczcie, że mamy tutaj takie fajne uchwyty i jak mamy linki zaciskowe, to możemy je tutaj za to złapać, dzięki czemu bardzo dobrze jesteśmy w stanie zapakować ten motocykl. Zobaczcie tutaj, jak to wygląda na dość dużą objętość, natomiast ten bagaż się nie przesuwał i bardzo dobrze się jechało tak z tym bagażem. Zobaczcie, nawet w bardzo tanim motocyklu jesteśmy w stanie znaleźć jakieś fajne bajerki. Tutaj mamy takie zabezpieczenie na kask, który możemy zostawić, jeżeli motocykl zostawiamy, idziemy na jakiś spacer do pracy bądź gdziekolwiek indziej. Bardzo fajnym dodatkowym takim gadżetem turystycznym, wyjazdowym jest stopka centralna, dzięki której możemy normalnie smarować łańcuch. Nawet jak mamy nabite tutaj tego bagażu na fulla, to i tak bez problemu uda nam się ten motocykl na centralną stopkę postawić. On na sucho bez niczego waży 125 kg, czyli to jest na tyle niedużo, że nawet kobiety powinny sobie dać z nim radę. I na koniec jeszcze kilka mankamentów. Kanapy nie da się po prostu otworzyć. Trzeba odkręcić te śruby
Do bezpieczników, które są pod tą kanapą, też nie dostaniecie się, oczywiście, jeżeli nie zdejmiecie, nie odkręcicie tutaj tą 12, tak jak powiedziałem, tej kanapy. No i chyba największy minus to taka jakość wykonania tej elektroniki, no bo zobaczcie, nawet tutaj jak mamy klakson, te kabeleczki, zobaczcie jakie one są cienkie, niczym to jest nieosłonięte. Przecież jak na to będzie padał deszcz, świeciło słońce, to się zdegraduje po prostu w 2 lata. Bardzo łatwo założyć tutaj rurki termokurczliwe albo jakąś izolację, która spowoduje, że to będzie po prostu zdecydowanie trwalsze. Tak samo wszystkie inne kabelki w motocyklu, wszystko jest na wierzchu i przez rok, 2 na pewno poradzi sobie z upływem czasu, natomiast im dalej w las, tym pewnie będzie gorzej i trudniej. Nie jest to natomiast jakiś wielki problem, dlatego że wystarczy, tak jak wspomniałem, założyć izolację, dodać dodatkowe zabezpieczenia. To oczywiście dla osób, które lubią robić takie rzeczy. Wtedy to zapobiegnie degradacji i zdecydowanie wydłuży żywot po prostu tych kwestii elektronicznych. A sami wiecie, jak to jest. Jeżeli jedziemy w trasę, to zawsze psują nam się głupoty. No i wtedy naprawianie elektroniki już w trasie jest zdecydowanie gorszą rzeczą, więc lepiej prewencyjnie to po prostu zabezpieczyć. Oponki niestety nie pozwalają na jakąś bardzo szybką i szaleńczą jazdę. Nie pozwalają dlatego, że są za słabe, tylko po prostu ich profil powoduje, że bardzo ciężko na tym motocyklu byłoby się nam położyć. No i zobaczcie tutaj też, jak wygląda tylna opona. Jest bardzo cienka, dojechaliśmy tak naprawdę dotąd. Nie czuję się pewnie, bardzo się kładąc na tym motocyklu, więc po prostu tego nie robiłem. Jak ktoś ma więcej odwagi, to być może zrobi to lepiej niż my. Ja natomiast bym odradzał ze względów bezpieczeństwa. Pozycja na nim jest na tyle wygodna, na ile może być, na 125. Natomiast ja, mając 1,83 m i ważąc 76 kg, bez problemu przejechałem prawie 1200 km i nie sprawiło mi to jakiegoś tam większego kłopotu. To siedzisko jest dosyć nisko, tak jak widzicie, więc na pewno osoby, które są niższe ode mnie, mają w okolicach 1,65 m, 1,70 m, na pewno też będą dobrze się na nim czuły. Muszę Wam powiedzieć, że jestem zaskoczony tym motocyklem. Oczywiście na plus. Nie sądziłem, że będziemy w stanie robić takie dzienne przebiegi wielkości 350-400 km, a jednak dało radę. Oczywiście co nam w tyłek weszło, to nasze. Jest to zdecydowanie trudniejsze niż podróżowanie pełnoprawnym motocyklem, takim powyżej 500-600 cm3, który ma moc i przyspieszenie i bez problemu można wyprzedzać inne auta. No tu oczywiście biorąc pod uwagę jeszcze tą prędkość podróżną w wysokości 90 km na godzinę, no to naprawdę trzeba mieć odpowiedni zapas czasu, żeby przemieścić się z tego punktu, z którego jesteśmy, do tego docelowego. No i na koniec puenta i podsumowanie. Posłuchajcie, tym motocyklem jesteśmy w stanie bez problemu zjeździć pewnie Europę. Kwestią jest tylko czas. No i odporność Waszego tyłka na działanie tej kanapy. No bo żeby robić przebiegi dzienne na poziomie 400-500 km, to będziemy mieli około 8-9, być może nawet 10 godzin w samym siodle. Jeżeli kogoś nie irytuje taka niska prędkość, to myślę, że bez żadnego problemu ten motocykl może posłużyć nie tylko jako środek lokomocji do pracy i to jeszcze taki tani, nie tylko do tego, żeby pojeździć sobie po mieście wieczorem, ale również do tego, żeby zabrać go właśnie na taką wycieczkę. Są fora tych motocykli i są osoby, które przejechały nimi już 30 000 kilometrów. Na swojej stronie Barton chwali się, że ten silnik jest pancerny. Oczywiście nie jestem w stanie teraz stwierdzić, że tak na pewno jest, ale na pewno jest coś na rzeczy, jeżeli są ludzie, którzy tym motocyklem byli w stanie w tak krótkim czasie zrobić już 30 000 kilometrów. Serdecznie Wam dziękuję. Odpowiedź na pytanie, czy takim motocyklem da się podróżować, brzmi tak, da się. Musicie mieć tylko dużo czasu i cierpliwości. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Was do obejrzenia innych materiałów. Zapraszam Was także do Abruzji, gdzie wspólnie z przewodnikiem pokażemy Wam najpiękniejsze zakątki Abruzji, serpentyny, włoskie jedzenie, same przyjemności. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Zachęcam do obejrzenia innych materiałów. Do zobaczenia następnym razem. Ciao!